Nazywam się Joanna Podgórska. Urodziłam się w 1936 roku, czyli mam 87 chyba, tak? No z matematyką zawsze miałam kłopoty. No i zawsze uważam się za Polkę żydowskiego pochodzenia. Całe życie tak było. Moi rodzice to Jerzy Neuding, bo tak się nazywam. Moje właściwe nazwisko to jest takie. Mama była Janina Perl, R.L. Perl. To były obie inteligenckie rodziny. No i właściwie poznali się zupełnie na takim obozie dla młodzieży. No i pewnego dnia mnie odprowadzał do domu często, jak wracali. I odprowadził do domu, potem zadzwonił do niej. I mówi, wiesz co, może byśmy się tak pobrali? Ojciec był inżynierem chemikiem i pracował u swojego ojca. Ojciec prowadził komorę celną i on jemu pomagał, jeżeli chodzi o chemiczne sprawy, bo ojciec skończył chemię na Politechnice, natomiast mama skończyła Uniwersytet Warszawski. Na psychologię była zawodu. I tak do wybuchu wojny to mama miała chyba 7 posad, codziennie gdzie indziej, nawet po kilka godzin pracowała jako ten psycholog. I w poradniach, i w szkołach. Miała szczęście do znajdywania pracy sobie. Moja babcia, matka ojca, znalazła jej mieszkanie wreszcie na Bagateli 15. I tamśmy mieszkali do czasu, jak nas Niemcy wyrzucili z tego mieszkania. Wtedy poszliśmy do getta. Mama 1 września przestała pracować. Owszem, jak były naloty, to pamiętam, jak mnie znosiła z 4. piętra do piwnicy. Pamiętam takie okno szerokie, z takim, w tym domu było takie na górze było okrągłe takie okno i to pamiętam, bo winda nie działała, więc znosiła mnie na dół do piwnicy. A dziadkowie zostawali, bo mówili, że jak będzie coś, to wolą zginąć od razu, niż żeby być zasypanym w piwnicy. Pamiętam, jak schowałam się pod taki stolik i wołałam, proszę pana, niech pan zaczeka. Ja się już schowałam, ale mój dziadek jeszcze nie. Dziadek na wiadomość o tym, że Francja padła, dostał chyba zawału i po jakimś i umarł. Babcia została sama. Jeśliśmy szli do getta, tośmy ją zabrali ze sobą. Moja babcia, matka mamy, zajmowała się, była w ogóle po średniej szkole, pracowała w banku, ale oprócz tego zajmowała się szukaniem mieszkań, zamianą mieszkań ludzi, których chcieli zamieniać. Znalazłam 4-pokojowe mieszkanie na parterze, na Białej 8. No i w ogóle, jak wyglądało mieszkanie? Myśmy mieli 1 pokój, gdzie mieszkali rodzice i ja. Babcia mieszkała w służbowym chyba. Dziadkowie mamy, rodzice mamy razem z tą Wandą mieszkali w 1 pokoju też. No i obydwoje umarli. Bardzo szybko po śmierci ojca umarli obydwoje. Twierdzono, że z głodu prawdopodobnie, bo byli strasznie wychudzeni. Albo że gruźlica, nie wiedzieli. Mama dalej pracowała w Centosie. To była taka instytucja, która się zajmowała dziećmi. A ojciec po pierwsze działał w PPS-ie, bardzo ostro. Cała bibuła, czyli wszystkie te gazetki, które oni wydawali, szły przez okno.
a jednocześnie uczył dzieci. Mama była zachwycona, tak mu to dobrze idzie, bo tego nigdy nie robił. Więc miał i młodzież, młodsze dzieci z szkoły podstawowej i miał paru uczniów ze szkoły średniej, których uczył. Miały specjalnie pochowane te książki, zeszyty, żeby nie było widać gdzieś za pazuchami, w jakichś takich koszyczkach, żeby nikt nie widział, co mają. A mama pracowała i czasem, jak wracała z pracy, to polskiego dzieci uczyła. Ale ponieważ była strasznie zmęczona, to często zasypiała podczas tego, bo należąco je uczyła. Wtedy cicho, pani Janka śpi. I wtedy przestała mi mówić o tym. Ale ojciec, mama twierdziła, że w ogóle nie spodziewała się, że będzie taki wspaniały z tym nauczaniem. Jednocześnie będąc w PPS-ie i działając, był chyba sekretarzem tej organizacji, bo tam były wszystkie organizacje, jakie były w Polsce, to były w getcie. Ojciec w PPS-ie był. Ojciec pięknie rysował, pięknie malował. U nas na ścianie wisiała mapa, gdzie on zaznaczał wszystkie ruchy wojskowe, które były. Kochał mnie bardzo. Ja więcej czasu spędzałam z ojcem niż z mamą, bo mama i pracowała, a tu byłam z babcią i zawsze na tych lekcjach bywałam. Podczas tych lekcji, bo ojciec jednocześnie uczył, jednocześnie patrzył, co ja robię. Pamiętam, jak kiedyś ojciec egzamin robił i też mnie posadził między tymi dziećmi. I ja usiadłam między tymi dziećmi i razem pisałam niby, bo zgrałam. Potem powiedziałam, ja już skończyłam, a to było po 5 minutach. I dałam ojcu tą kartkę. Z takimi bazgrami. Bardzo się martwił, bo starał się mnie nauczyć pisać i co pewien czas mi pokazywał taki elementarz, ale ja nie potrafiłam. I do tej pory zawsze bazgrałam, to mi bardzo przeszkadzało. Okropnie źle pisałam. Ojciec co chodził mimo zimy z gołą głową, żeby nie trzeba było, bo tak kazali się kłaniać, zdejmować czapkę za każdym razem. I tak było do 17 kwietnia 1942 roku. Mamę uprzedzono. Koleżankę uprzedziła, że trzeba wyjść z domu. Wyszła mama specjalnie, bo miała brata chyba, który był policjantem i powiedział tej siostrze. I ona jej powiedziała mamie. Mama specjalnie wyszła, spotkała się z ojcem i powiedziała, że musimy wyjść wszyscy, cała rodzina. Co ty za głupstwa mówisz? Pipi, czyli powiedziała idiotka, to było takie powiedzenie pipi. Powiedziała idiotka, powtórzyła idiotka. No i w ogóle z tego na to nie zwrócił uwagi. I w nocy przyszli po niego, zaprowadzili na sąsiednią ulicę i rozstrzelali. Rano przyszedł dozorca z tej sąsiedniej ulicy, od Białej. Taka ulica, taka długa, nie pamiętam w tej chwili. Elektoralna, tak. Ten elektoralny, parę domów za nami. Przyszedł dozorca, żeby zabrać te zwłoki, bo to przeszkadza sąsiadom, nie mogą tak leżeć zwłoki. Więc mama poszła, poprosiła jakichś 2 facetów z ulicy, żeby jej pomogli i przynieśli do domu. Ja spałam wtedy jeszcze. I jak się obudziłam, to mama zaprowadziła mnie. Ojciec już był umyty, bo jemu cały czas z ucha leciała krew. Więc nie można było tamować. Więc ten przyjaciel mamy, rodziców, no i zatamował tą krew. No i ubrali go i leżał na łóżku. Jak ja się obudziłam,
to mama mówi, babcia chodziła naokoło stołu, tam taki stół był okrągły i strasznie płakała, a mama siedziała u mnie na łóżku, jak ja się obudziłam, mówiła, tatuś wyjechał, tatuś pojechał daleko, nie zobaczymy go tak szybko, tatusia nie ma już. A potem jak ja już się ubrałam, jak mnie ubrali, weszłam do pokoju, widzę, że tata leży. Chciałam do niego lecieć. Mówię, jak to nie żyje? Jak to nie ma go, kiedy leży tutaj? Nie zatrzymali. Chciałam się pocałować go. Ale mnie odciągnęli. Potem był pogrzeb, na którym nie byłam. Było bardzo dużo osób. Mama się tam denerwowała, bo ci współtowarzysze ojca szli środkiem jezdni, a ojca chodnikiem wieziono. No i potem pogrzeb jest na żydowskim cmentarzu, w tej kwaterze wojskowej leży. Te dzieci przychodziły do nas wielokrotnie, ponieważ ja 6 maja jestem rodzona, więc na moje urodziny wszyscy przyszli, wszystkie dzieci przyszły. Płakali wszyscy, a myśmy już mieli iść, wychodzić. I mama miała, powiedziano, że może babcia została, bo rodzice jej umarli, mamy. A była siostra jej i babcia. Tak. Siostra mama była chyba 14 lat młodsza od niej, ale uważała, że ciągle chciała coś, nowe rzeczy, malowała się bardzo. Kiedyś jakoś w czasie tych wszystkich, kiedy się bano, że zaczęły się już te sprawdzania i zabierania ludzi, to mama kiedyś wzięła ją ze sobą do pracy i mnie i ją. To Wandzia, mama nie pozwoliła się malować. To jak przyszła do tego pokoju, gdzie była ze mną, siedziała w ten sposób cały czas. Dopiero jak mama wyszła, to szybko wyciągnęła szminkę i się malowała. Poza tym robiła różne tam rodzicom, przecież oni byli w bardzo ciężkich warunkach. Bo babcia nie pracowała już, dziadek nie pracował. No więc byli w ciężkich warunkach, a ona ciągle chce jakieś nowe rzeczy, żeby ich kupować. Albo kupowała, zabiera im ostatnie pieniądze. Myśmy wyszły we dwie tylko przez sądy. No ja byłam ubrana na cebulkę i mama też. No przecież nie można było, bo niby na sprawę żeśmy szły jakąś. No i przyszłyśmy do tego, weszłyśmy tam od strony getta do sądu i tam był szatniarz. I kazał nam się rozebrać. Więc mama powiedziała, że ona to tego zdjęła płaszcz i on zabrał. A powiedziała, że dziecka nie da, bo zimno w sądzie, nie pozwoli dziecka rozbierać. No i poszłyśmy tam, gdzie miała na nas czekać taka pani, która miała nas wyprowadzić. No ja chciałam koniecznie zobaczyć, już jak tam byłam w tym pokoju, jak wygląda ubikacja w takim pięknym, takie piękne, też szerokie korytarze, tak pięknie wszystko z tego, jak wygląda ubikacja. Powiedziałam, że chce mi się siusiu. Mama drżała cała ze złości, ale ta pani powiedziała, że lepiej, żeby pójść do tej ubikacji, żebym ja wyszła, i żebym zrobiła tam ryk, żeby nie zwracać na siebie uwagi. No więc weszłam, tam nie byłam bardzo zaskoczona, bo taka ubikacja gorsza niż gdzie indziej. Taka jak, wie pani, w takich podrzędnych lokalach. Brudno i tego, no ale udałam, że się wysiusiałam i poszłam i wyszłyśmy stamtąd. No i nas wyprowadziła i już na nas czekała na zewnątrz mamy przyjaciółka. Taka moja, jak ja mówiłam, sprawiedliwa. Ona mnie wywiozła najpierw do
swoich rodziców do Anina. Taka Irena Chmieleńska się nazywała. To była ze studenckich czasów mamy przyjaciółka bliska. I stamtąd ja byłam u nich przez jakiś czas, ponieważ oni sobie nie dawali rady, bo ja byłam bardzo żywym dzieckiem. Między innymi kiedyś oni byli dentystami, ci rodzice. Bo Irena mieszkała w Warszawie, a oni mieszkali w Aninie. I przyjechali na byczce, bo ci rodzice byli dentystami. Przyjechali rodzice tej dziewczynki, dziewczynka została na zewnątrz. I ja zaczęłam chodzić między nogami konia, żeby ich jeszcze tą dziewczynkę zapraszałam, że tak to fajnie jest, jak to przyjemnie tak chodzi między nogami konia. No ona nie chciała, bo ona wiedziała, co to konie, ja prawie nie wiedziałam. Miejskie dziecko. I nie wiem, nie biła mnie, nic takiego nie zrobiła ta pani. Potem jak oni odjechali, zawezwała mnie i coś mi powiedziała takiego. Nagadała mi tak, ja do tej pory wolę konia obchodzić z daleka. Konia, krowę, wszystkie większe zwierzęta obchodzę z daleka. Całe życie już potem tak było. Tak mnie nastraszyło strasznie. I ta Irena, ta moja opiekunka, jak mnie prowadziła do swoich rodziców, to ja w pewnej chwili zapytałam po cichu na ucho w tramwaju: Irenko, bo na ty mówić, czy Jurek to jest polskie imię? Ona powiedziała: tak, polskie. Bo ja się bałam, że jak ktoś się zapyta, ja powiem, to będzie żydowskie imię. Zdawałam z tego sprawę. Ale jednocześnie, jakśmy przyjechały już do tego Anina i tam stała figura Matki Boskiej, to zapytałam głośno: Irenka, co to za figurka? Mnie za rękę, wiedziałam, że nie można. To nikogo nie było obok, ale w każdym razie to się posłyszy. I w getcie została siostra mamy i mama. Mama mogła jedną osobę wyprowadzić, ale powiedziała, że lepiej będzie, jakby zostaną we dwie, bo będzie im raźniej. Potem chyba bardzo było jej głupio, że nie wzięła Wandy. No i kiedyś podczas, jak Niemcy przychodzili co pewien czas i wyganiali wszystkich, to one siedziały normalnie w szafie, ale ona nie wytrzymała, wyszła, otworzyła. Ją zabrali. Babcia w tej szafie została. Dopiero potem wyszła. Zaczęła szukać jej, dowiadywać się od ludzi. Powiedzieli, że taki znajomy, chciała do tego znajomego, bo był policjantem, dawny przyjaciel mojej mamy. Taki jeszcze z dziecięcych lat. I chcieli, żeby ona chciała do niego lecieć, biec, żeby ją ratował. A ktoś jej powiedział, że właśnie on ją wyprowadził. To chyba było specjalnie tak powiedziane, bo on po wojnie przyszedł do nas i pytał o nią, a mama go wyrzuciła z domu. Jak Wandzia już wyszła z tego, prawdopodobnie zginęła w którymś z tych obozów, to babcia wyszła też z jakimiś takimi, co chodziły, plądrowały mieszkania żydowskie, te puste. I razem z nimi wyszła, zapłaciła im coś i wyszła z nimi razem. No i przyszła. No a potem poszłam do domu dziecka, gdzie były, bo oni już nie mogli mnie trzymać, bo byłam taka kuzynka, ale nie było im wygodnie i zabrali mnie do domu dziecka w Zagórzu. Wzięli mnie do Zagórza i ja tam byłam. Mama wróciła do Warszawy. W międzyczasie załatwiła sobie pracę. Znaczy nie pracę, to nie była praca. Mama, co prawda, nie miała zupełnie żydowskiego typu, zupełnie. Wyglądała całkowicie jak Polka. Blondynka, niebieskimi oczyma, także zupełnie nie wyglądała na Żydówkę.
to mieszkały, to były dzieci, które były z wrodzoną kiłą. I mama się strasznie bała. Poza nie zarażę się, ale nie wiadomo co to, wtedy jeszcze nie wiadomo było, co to jest. Pewnego dnia ja leżałam chora, przeziębiłam się. Przyjechała mama, pyta: Jasiu, powiedz 3 życzenia. To pierwsze, żeby się wojna skończyła. Drugie, żeby tata wrócił do nas. A trzecie, żebym mogła zjeść prawdziwą bułeczkę. Następnego razu, jak mama przyjechała do mnie, to mi tę bułeczkę przywiozła. Byłam szczęśliwa byłam. Bo tam zawsze chleb, bo przecież tam było sporo tych dzieci. To był taki dom doktora Dąbrowskiego. To był taki bardzo dla mamy życzliwy człowiek, który bardzo się opiekował nami. No i potem pewnego dnia mama po mnie przyjechała, to chyba był listopad, i zabrała mnie do domu. A w domu czekała babcia. Państwo nie wyobrażała, radość szalona, jak ja się ucieszyłam. Babcia właśnie cały czas, bo mama przecież pracowała, ojciec był zajęty tymi dziećmi, więc mną się właściwie babcia zajmowała. I babcia prowadziła gospodarstwo. Bo moja mama miała jedną wadę, nie wiem czy wadę, bo pracować umiała. Potrafiła mieć jednocześnie 6 posad w czasie przed wojną. W każdej po kilka godzin. Zastanawiała się rano, gdzie idzie. No ale nie potrafiła gotować. Więc babcia się zajmowała całym właściwie domem, gotowaniem, wszystkim. No i mną. Babcia się mną zajmowała, a mama chodziła różne, bo posady już nie miała normalnej. Więc najpierw chyba zaczęło się od świec. Ktoś tam powiedział, że ktoś tam wyrabia świece. No i mama te świece brała i sprzedawała. Ale któregoś dnia temu panu nie wyszły te świece, robiły się czarne. No i nikt nie chciał czarnych świec kupować. No więc wtedy znalazła kogoś, takie kobiety, które z takich dobrych domów, które wspaniale piekły. I chodziła po całej Warszawie, rozwoziła te ciastka do różnych kawiarni. Czasem czekali na nią, bo to te panie, które przed wojną piekły, to takich ciastek już więcej nigdy nie było. Wspaniałe były te ciastka. Ta nasza gospodyni, w której mieszkały, to były 3 pokoje. Były 2 siostry, które miały dzieci. Mniej więcej jedno było 1,5 roku starsze, drugie 1,5 roku młodsze ode mnie. No i miałam towarzystwo. No ale jak tylko była jakaś zabawa taka, gdzie coś, ksiądz czy policjant, to ja miałam tym być, to ja z rykiem leciałam do babci, bo się bałam. A coś nie tak powiem, nie tak zrobię. Także wesoło było. Babcia w ogóle była nadzwyczajna, przecież mama wracała późno, ciemno już było, a szkoda było palenia światła. To myśmy leżały na takim tapczanie i babcia mi opowiadała. Uczyła mnie, jakie są strony świata. Wiersze mi mówiła, między innymi rosyjskie. Babcia zna dobrze rosyjski. Czasem te rosyjskie różne. No i tak do przyjścia mamy, tak mnie wychowywała. Kiedyś z tą właścicielką tego mieszkania, z jej synkiem i z jej siostrzenicą szłyśmy do parku chyba, gdzieś na spacer. I mama powiedziała, że my przyjechały spoza Warszawy. A ja spojrzałam na placu Unii. O, ja tu mieszkałam. I ona się zorientowała, że coś nie tak jest. Powstanie spędzały w Warszawie. Zmieniali Polacy, Niemcy. No i kiedyś Niemcy nas wszystkich wzięli, kazali wszystkim wyjść i nas prowadzili. Tam nas zaprowadzili.
i kazali przysięgać. Przysięgamy, że każdego Polaka, każdego powstańca wydamy. U nas w piwnicy dwóch zostało powstańców schowanych. Że nie podamy wody, że każdego wydamy. Wszyscy krzyczeli przysięgamy, przysięgamy, a przed domem, przed tą salą, gdzieśmy stali, to były stały już te armaty. Myśmy między armatami przechodzili. No i po pewnym czasie, po tych przysięgach, wypuścili wszystkich. Potem czytałam, że były takie dni, że oni nie mieli amunicji, że nie mieli. Nas wzięli do takiego obozu pracy niby. To było pod Grudziądzem, 12 kilometrów, Alt-Folwark się nazywało, Stary Folwark. I tam myśmy mieszkali. Były baraki, które przy nas budowano, a dzieci między nimi się kręciły. Mama zebrała te dzieci, usiadła z nimi tak na górce i zaczęła im bajkę opowiadać, że bała się, żeby ktoś tam nie wpadł, bo rodzice byli zajęci, nie interesowały się dziećmi. No i przychodził ten kierownik obozu. O, Alt-Folwark, no to pani będzie pani prowadziła. Bo wszyscy kopali, okopy kopali. Byli do tego wszyscy ludzie. No i mama właśnie taki dom. Taki dostała barak i tam nas troszkę uczyła, te dzieci. Ale nikt nie miał ani ołówka, ani papieru żadnego. Ale bardzo nam pomagała ludność z Grudziądza, bo to było 12 kilometrów od Grudziądza. Bardzo nam pomagali. W 1945 wszystkich nas wyrzucili na początku, jeszcze w zimie. Wyrzucili nas wszystkich z obozu i znalazłyśmy się, szli wszyscy ludzie, część się odłączyła, taka grupka niewielka. I w pewnej chwili Niemcy i Rosjanie strzelali. Dostały się między młotem a kowadłem. Do Warszawy po raz pierwszy chyba w kwietniu. Z mamą wróciłam sama, wiozłyśmy 2-kilowy bochenek chleba i szalone na mnie wrażenie zrobiło, bo myśmy szły z dworca zachodniego chyba, piechotą, ale o niepodległości i nie wiedziałyśmy, że dom stoi, czy nie zobaczyliśmy, że stoi. Ale myślałyśmy, że to Gruzy w ogóle, że to tylko jest niepełny dom. I w pewnej chwili zobaczyłam budkę. To była chyba 5 nad ranem, jak żeśmy przyjechały do Warszawy. I szliśmy całą drogę. Zobaczyłam budkę, która była cała zaszklona, a na nią kiełbasy. A myśmy wiedziały, że Warszawy nie ma, jest strasznie zniszczona, że prawie nikt nie mieszka, że w Gruzach najwyżej ludzie mieszkają. A tu nagle budka taka. No więc potem jak wypracowanie było, co mnie najbardziej w Warszawie, jak wróciłam do Warszawy, co najbardziej mnie zaskoczyło, to najbardziej zrobiło na mnie wrażenie, to ja napisałam, że budka nie całe przeżycia wojenne, tylko właśnie wódka z kiełbasami. I mamy zawiedzone do szkoły. Ja taka jestem zupełnie bez uczuć, że ja pamiętam z wojny tylko to, że była wódka z tym. A to było wszystko zamknięte, więc ja nie miałam pojęcia, skąd to się wzięło. Mamusiu, to prawdziwe? Tak, prawdziwe. Przecież ludzie mieszkali. To w Alei Niepodległości było. W Polsce byłyśmy. Ja nawet się chrzciłam. Koleżanka moja mi namówiła. Jestem chrzczona. Nawet tą po chrzcie to jest co? Bierzmowana byłam. Tu niedaleko w kościele. Powiedział, że jak zostaje się w Polsce, to trzeba tak jak większość ludności.